Nie wiem, ktoś coś gadał, na przykład o tu jaka sztuczna inteligencja, jakieś podsłucha, napisałem mu czy wie o Pegasusie, a gościu mówi, że nie wie. Ja wiesz, Pegasus polityków, ja mówię, no to piłem, pierdolisz kurwa o jednym, a o drugim nawet nie wiesz, nie? On mówi, o co już na głodzie jesteś kurwa? Alkoholik, no już napiłeś pewnie na głodzie jesteś, czepiasz ludzi kurwa, nie? To jest właśnie odbiór, nie? Czyli w alkoholik to pewnie jest kurwa gości skończony, który wylewa frustrację na TikToku, nie? I wiesz, po tych 2 godzinach do mnie doszło, także chyba mnie wyjebał. Chyba na pewno. Zawieźli mnie tam do bezdomnych. Nie wiem, w Manieczkach prawie zapaść dostałem w towarzystwie, nie wiem, 10 chłopaków. Co możesz robić, nie? Co tak? Mając podyszkę, zrzutka i flaszka, nie? To na twoją odpowiedzialność, no i faktycznie wyszło krzywo, także zdemolowałem mieszkanie. Pierwsze doświadczenia z bezdomnością. Siemano, może z tej strony. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy troszkę w innych okolicznościach. Mamy tutaj ze sobą mojego nowego gościa. Tak jak mówiłem, teraz się możesz troszkę przedstawić pokrótce. Witam, Piotr z Poznania, 39 lat, alkoholik. Od urodzenia. To jest ciekawy wstęp. To jest, nie powiem, to jest ciekawy wstęp, bo takiego wejścia się nie spodziewałem. No ale to Ale niestety tak jest. plus dla... Nie wybierasz sobie chaty, gdzie się rodzi, nie? Plus dla ciebie, że no tu tak bardzo bezpośrednio o tym powiedziałeś, nie? Zawsze szczerze. Tak. Powiedz mi, jaka jest twoja historia? Jak trafiłeś do Norwegii? Co ty w ogóle, czym się zajmujesz, co robisz? Do Norwegii trafiłem przez przypadek. Trafiłem tak naprawdę przez znajomość kolegi. Dostałem ofertę, bardziej o zapytanie o chęć pracy w Norwegii z nim. Zgodziłem się, podjąłem jakby wyzwanie przyjazdu w parę dni tak naprawdę, bo dostałem powiedzmy propozycję, dajmy na to 8 stycznia, 15 stycznia byłem tutaj w robocie. Wow, no to mega szybko. Także przyjechałem tutaj, miałem wszystko na miejscu jakby zapewnione przez właśnie Grubego. U niego chwilę mieszkałem, później mi wynajął pokój za swoje pieniądze, płacił mi kurwa miesięczne bilety na autobus, żebym mógł dojechać, bo ja wyrabiałem papiery 3 miesiące, byłem bez wypłaty. No i dostawałem jakby od niego miesięczną wypłatę, czy tam nawet co tydzień dostawałem jakieś pieniądze, żeby nie dojechać do chaty, czy sobie coś zjeść, czy jakieś tam na coś chciałem, nie? Ale właśnie głównym jakby nie powodem, jakby to powiedzieć, nie mogłem chlać, żeby przyjechać do Norwegii, bo ten gościu, który mnie ściągał tutaj, to ze mną chlał całe życie wcześniej. Czyli już on cię znał, już wiedział, jaką jesteś osobą, tak? Tak. On mnie znał, wiedział już jaką jestem osobą dużo wcześniej, długo się znaliśmy, kończyliśmy tą samą podstawówkę, kończyliśmy tą samą zawodówkę, byliśmy razem w Irlandii, byliśmy razem na Cyprze, później trochę drogi się rozeszły, no i tak jak mówię, będąc w Anglii, dostałem telefon od niego, czy nie chciałbym podjąć roboty w Norwegii z nim na kuchni, no i stwierdziłem, że okej. Językowo nie wyglądało to na tamtą chwilę jakoś super dobrze, ale skillowo z kolei wyglądało to na tyle dobrze, że head-chef się jakby zgodził po wstępnej umowie 3-miesięcznej na to, żebym dostał kontrakt na Unlimited. I czym się teraz zajmujesz? Tym samym co od początku jestem kucharzem. Pierwsze 3 lata, pierwsze moje były 3 lata Lillestrøm, no i tak latam kurwa, tak naprawdę byłem w 8 różnych miastach, nie? No proszę. 8 lat, nie? To w czym się czujesz najlepiej w kuchni? Jaka kuchnia? Nie lubię odpowiadać na to pytanie, bo Norwegia jest bardzo straszna, jeżeli chodzi o gastronomię. Wszystko jest to samo, wszystko jest mrożone. Czuję się najlepiej w dużych imprezach. Czuję się dobrze w bankietach, czuję się dobrze w weselach, czuję się dobrze w konferencjach, czuję się dobrze na à la carte i dostosowuję się do tego, co jest w danej kuchni. Bo najczęściej robię w hotelu, a nie w restauracji, bo to są 2 różne jakby systemy pracy. Polega na tym samym, ale jakby inny system. Inaczej się organizuje w hotelu, inaczej się organizujesz w restauracji na à la carte. No i czuję się w każdej roli dobrze. Nie w każdej jakby się spełniam, bo nie wiem, czy jestem zawsze dobrym jakby team liderem, czy jestem dobrym jakby tam współpracownikiem. Ja wolę mieć po swojemu. Lubię pracować indywidualnie, aczkolwiek mogę ludzi dużo nauczyć
Nie wiem, tak, byłem w Anglii, Matiego uczyłem od podstaw, jak, nie wiem, kroić marchewkę, czy nie wiem, jak trzymać nóż w łapie, bo on nigdy tego nie robił. Ja No go tak. uczyłem, a do dzisiaj gościu pracuje w hotelu w Anglii, nie? Jest wdzięczny za to, że w ogóle go wziąłem i go jebałem. Mati, odkładaj kurwa sobie z deski na bok, nie rób sobie syfu. Mati, sprzątaj sobie po desce. Mati, nie rób tego, Mati, rób to tak. Mati, nie rób tego, Mati, rób to tak. Albo Mati, kurwa, nie zostawia na grillu. No takie wiesz. Musi być rygor, żeby postać się Musi też być człowiek tego, żeby się nauczył. nauczyć. nie? Ja miałem to samo na praktykach, nie? Nas wyzywali od kurwa pedałów na praktykach. Co wy pedały gdzie wyjdziecie? No takie w formie żartu, nie? Rozumiem, Nie to, no. żeby nas obrazić tak, żebyśmy płakali, ale mieliśmy na tyle luz, że wiesz, kierowniczka nam przynosiła 2 winka, dzieci tłumaczy, to ja wychodzę z praktyki najebany czasem. W Nie? jakim wieku byłeś? No 15, nie? 16. Ja pierniczy. To ciekawe to. Mega spoko, mega fajnie, mega szkoła życia w takich praktykach, bo miałem kibel ogólnie w zawodówce w trzeciej klasie, no i powtarzałem trzecią klasę, czyli byłem 4 lata w zawodówce. No i pierwsze 3 lata zmywałem gary, nie? I takie gary, wiesz, tam było na 600 osób. To już kurwa, tego takie nie? typowe przemysłowo Gary, wszystko, wiesz, nie? 50-litrowa, nie? Taki mały garneczek, tylko takie, wiesz, spore, nie? Jest szkoła życia, nie? Tam, wiesz, szef kuchni nas gonił, ci na dole, co tam robiłem z takim Karolem i Krzychem, to oni też nas gonili, no ale było tak. Po 8 śniadanko, o 9 już przychodzi kierowniczka, jak tam się chłopcy czujecie? Zazwyczaj Karol mówi, o kierowniczko, kurwa, głowa boli. No to za chwilę było, czekaj. Lekarstwo jeszcze nie życie. Czekajcie, London mówiła, czekajcie dzieci. Zawsze przynosiła 2 flaszki białego wina, kurwa. Było tak, saletka, bo mnie wołali saletka. Saletka za po szklanki, nie, przynieś szklanki grzecznie, tylko za po szklanki. Z kulturką musi być, nie? Z kulturką musi być. Jep. Robota zawsze była zrobiona. Nie było tak, że nie wiem, szef kuchni siedział, czy kucharze najebani tak, że nie zrobili roboty. Zawsze była robota zrobiona. No i od tego tak naprawdę jakby stopniowo się zaczynało wszystkie jakby tam dalsze chlanie, nie? Bo w podstawówce raz się najebałem, to pamiętam tak się najebałem, pierwszy raz w ogóle piłem w życiu, nie? No to się tak najebałem winami, w ogóle jakąś wódką, że spałem kurwa na lasy, się na osiedlu, wiesz, chłopaki mnie budzili, wiele wodą, nie? I mamie wkręcałem, że się jakimiś tam hamburgerami kurwa zatrułem, że żygałem, nie? No tak. Wiesz, czucie, bole, to Pewnie się też domyśliła, nie? domyśliła się, ale właśnie od tamtego czasu podejrzewam, że jakby moje stan do upojenia się, jakby organizm pamiętał ten stan upojenia się jako pierwszy i do tego upojenia zawsze się prowadzałem, nie? Rozumiem. Czyli do knockoutu. Już teraz jest taki po prostu już Tak blackout, jakbyś nie? zapamiętany ten, tak jakbyś, nie wiem, zrobił sobie limit w głowie, kurwa, nie wiem, ustawił sobie, nie wiem, na 25% najebanie się, albo na 100%, albo nawet na 150%, nie? Także wiesz, najebać się i usnąć na ławce już, nie? Czy twoja przygoda z alkoholem, że tak powiem, można się już w Polsce zacząć? Zaczęła się już na pewno w Polsce, bo ja jestem urodzony w 85 roku. Do roku 99 to już wiedziałam o alkoholu trochę więcej. No, zaczęły się balety, już tak koniec 7., 8. klasa podstawówki, bo jeszcze jestem z tych roczników, gdzie kończyliśmy 8 klas. W sumie chyba nawet ostatni rocznik, 8 klas, no to 7., 8. klasę już jeździłem z opakami z osiedla do Manieczek, nie? No to już tam to była już ten rzeźnia, Były nie? takie pierwsze balety, lata 98, 99, to dużo nie piłem, bardziej to tam były takie przyspieszacze. Białe rękawiczki, te Białe sprawy. rękawiczki, gwizdki, kurwa, najlepsze moje balety, jedne z moich lepszych baletów w życiu, nie? Może to był jakiś kiepski klub, ale taka... Legendarny według mnie. Legendarny mega, nie? Ale chodziło o atmosferę w tym klubie, nie? Tam dziewczyny, kurwa, tańczące, bo to był stary kurnik kiedyś, nie? Tam jak ja jeździłem, to był jeszcze po pierwszych remontach. Co ty gadasz? Tam były 2 takie wielkie głośniki na scenie, była jeden dance room, 2 wielkie głośniki, no to na nim tańczyliśmy. My zawsze mieliśmy loży po prawej stronie, jak wchodziłeś, to zawsze loże były w sumie z jednej strony, to pamiętam zawsze jak kumpel taki Rutas, jak się nakurwił jakimiś tapsami, to między lożami były doniczki. To zawsze w tych doniczkach kurwa siedział, nie? Yes. Mamy nagrane płyty, pozdrowienia dla Karola i Memloka z okazji 18 urodzin, mam 39, no to było kurwa 21 lat temu, nie? Siemanko, mini przerwa. Jeśli nadal to oglądasz, to prawdopodobnie jesteś tym tematem zainteresowany. To, co bym chciał, o co bym Cię chciał prosić, to jest to, żebyś dał pod tym materiałem lajka i jakiś komentarz. Żebyś może napisał, co o tym materiale myślisz lub z kim byś chciał, żebym ja porozmawiał. Aha, pamiętaj, żeby też dać subskrypcję i ten mały dzwoneczek, który jest koło subskrypcji, wtedy będziesz na bieżąco z moimi materiałami. Nie przedłużając, bardzo miło mi Cię tutaj widzieć i zapraszam Cię do materiału, którego właśnie dla Ciebie przygotowałem. Trzymaj się, cześć! A to z jakiego miejsca jesteś? Dzielnicy albo tego osiedla z Poznania? Z Łazarza. Łazarze. W Okay. Łazarze. Jestem urodzony w Kaliszu, nie jestem urodzonym poznaniakiem, jestem urodzony w Kaliszu, bo
Pewnie dlatego, że moja mama w tamtym okresie musiała spierdalać przed ojcem i była w Kaliszu i wtedy pewnie była w ciąży i wtedy pewnie się urodziłem. No nie była tam na wakacjach, bo jej z kolei rodzice są z Tykadłowa, to jest taka mała wiocha pod Kaliszem. Jej brat też, no i oni tam cały czas mieszkają, nie? Oni tam cały czas mieszkają, ja tam jeździłem rok w rok na wakacje, jak już się urodziłem, nie? A mam siostrę starszą, to podejrzewam, że ona tam już te 5 lat, to mama uciekała też tam po prostu do mamy, nie? Mówisz, że twoja mama uciekała, jeśli mogę zapytać, to twój tata, rozumiem, był tym złym w rodzinie, też miał problemy alkoholowe? Wiesz co, on nie miał dużych problemów alkoholowych, jak ochlania dzień w dzień, tylko jakoś wyszedł, to rozkurwił nam na przykład, nie wiem, pół kuchni, nie? Nie wiem, wracał najebany, mnie jakoś tam nie terroryzował, bardziej się odbijało to wszystko na mamie, zawsze była zamykana tam w pokoju, ona nigdy mi nie opowiadała, co robił, jak robił, dopiero tam mnie... Tak Tak wychodzi, nie? Szczerze, ostatnio mi się dopiero przybiła, jak co robił, że prawie ją, wiesz, udusił na śmierć, kurwa, wiesz, takie rzeczy wychodzą, nie? Rozumiem. Wiesz, nie mówiła nam tego, wiesz, dużo ludzi może powiedzieć, czemu co mama nie uciekła, nie? No dobra, były takie czasy, że nie było dostępności mieszkań, kurwa, tak jak jest teraz, nie było internetu, nie było, nie wiem, nie każda kobieta chciała się przyznawać do tego, że jest w chacie i A musi tym się bardziej z tym udawać, nie? w tamtych czasach też, nie? Moja mama Też nigdy nie piła. też były inne czasy, to też były... Wiesz, moja mama nigdy nie piła alkoholu, nigdy naprawdę nie piła alkoholu. Jedynie co widziałem wypijącą kurwa lampkę szampana, wina, czegokolwiek, no to jakieś tam, nie wiem, wesele mojego kuzyna. No To tak. było raz i to jeszcze, ona jak wiesz, wypiła to później płakała pół wieczora, bo się na sobą zżalała, nie? To raz w życiu widziałem matkę, wiesz, z siniakami na twarzy, kurwa, wiesz, że musiała mięso sobie przykładać, żeby w ogóle zeszło jej. No to jest bardzo pewnie traumatyczne dla ciebie jako młodego człowieka. Wiesz, nigdy tego staremu nie zapomnę. Wybaczyć, kurwa, wybaczyć mu też tego nie wybaczę. Mogę sobie tam, wiesz, mówić, że wybaczyłem, nie wybaczyłem, nie żyję już, to teraz takie, wiesz, to jest bez sensu trochę. Tak. A od czego to się wszystko zaczęło, ten twój nauk alkoholowy? Tu mamy już manieczki, mamy imprezy, a dalej, jakbyś to mówię, tak jakby punkt, gdzie to mogło Powiedzmy, wejść? towarzystwo, chęcia wyjścia, może taka, ja byłem raczej taki nieśmiałym chłopcem, także wiem, spotykałem się z jakimiś dupeczkami, zaczynałem się spotykać, no to musiałem się najebać, wcześniej, żeby być bardziej taki, wiesz, kurwa, ura bura, Ale bardziej jeszcze taki, bo wiesz, tak ci oczarny, przerwę, nie? tak, sobie wyjaśnimy słowo. Najebać, czyli w trupa, czy bardziej Nie, podpić sobie? Wypić sobie tam, nie wiem, dwie świareczki To na już start. naprawdę dość grubo już wtedy miałeś ten, według Czy mnie. wiesz co, nie, bo ja też miałem tak, że nie piłem od poniedziałku do piątku, no chyba, że szedłem na praktyki, nie? No tak. Ale o tyle dobrze, że w trzeciej klasie były praktyki tylko 3 razy w tygodniu, więc to był luz, nie? Ale nie, często się zdarzało, że na przykład w piątek braliśmy sobie zaliczkę i szliśmy, nie wiem, do Six Dark albo Seven Heaven, to były imprezy, wiesz, w okrąglaku, ale to były czasy, wiesz, 18, no kurwa, znajomi wszędzie, każdy miał jeden 18, no to wiesz, 18, a tych 18 było tydzień w tydzień, środę, wtorek, ale to też nie było tak, że ja musiałem się najebać, ja po prostu szedłem się pobawić, a to I to już samo siebie wyszło. a to wychodziło już samo z siebie i ta brak kontroli to już też samo z siebie, nie? Tak. To już nie tak, że kurwa planowałem sobie się nakurwię w trupa. Nie, to się zazwyczaj nakurwiałem w trupa, bo tak wychodziło. Nie? Przy okazji po prostu, tak? To już po prostu był brak kontroli, ta wiesz, nie wiem, Szoty jakieś? podwójne szoty, nie wiem, z kolą na przykład i wiesz, 4-5 takich, no to już ci kurwa banie psuje, a wchodzisz, nie wiem, tak z gruby jeździliśmy na przykład do Six Darku czy do Seven Heaven, no to też wiesz, pieniądze, to ja okłamywałem, dzwoniłem, bo to jest czasy praktyk, to nie mogły być na dworze dłużej niż 22, no wiesz, musiałem dzwonić do starego, okłamywać go, bo musiałem się go pytać o zgodę, czy mogę wyjść na noc, nie? Zazwyczaj się godził, no ale to go ściemnęliśmy, no bo tutaj jest w auli jest jakaś impreza, wiesz, przedstawiliśmy się jako kurwa kucharze, że dzwonią, żebyśmy wyszli, nie? I powiedzmy, nie wiem, po jakąś tam 100 jechałem do niego, zawsze mi dawał, nie mogę powiedzieć, zawsze mi dawał, zawsze powiedział tak, idź. I nie zawsze mu się przyznawałem do tego, gdzie idę, z kim idę i jak idę, nie? No i wracałem 7-8 rano, to już zazwyczaj jego nie było w chacie, bo szedł do tak. roboty, nie? A pracownik samego rana nawet mieszkał 15 minut z buta od chaty, a zostawał w biurze i na końcu i tam zmarł. No przykra sprawa. No ale to już wiesz, facet też się próbował trochę zmieniać, nie? Bo to wiesz, to on nam rozpierdolił całą wiesz, familię, bo to i siorze spierdolił życie jako takie i mi przecież to wiesz, to zostaje taki uszczerbek na bani, że moja siora się psychicznie leczyła
ileś tam lat, żeby można było z nią normalnie, wiesz, porozmawiać, Oczywiście. żeby ona była normalnym, wiesz, do funkcjonowania, żeby mogła z ludźmi rozmawiać, a nie taka, wiesz, wiecznie podrażniona. Włosy jej powypadały, że nie ma włosów, kurwa, wiesz. No tak. No to już jest typowo DDA, to już jest... No, my jesteśmy niestety. z DDA, nie? No, oboje jesteśmy DDA, no siora nie wiem, czy pije, wiem, że tam produkują sobie jakieś tam piwka na własny użytek, ale czy to jakoś tam się wymyka spod kontroli, nie wiem. To już ona, wiesz, jest na tyle starsza, Jasne, rozumiem. dojrzała, że... Powodowało, że piłeś. Czy bardziej byli koledzy, czy bardziej było... Lubiłeś ten smak, czy po prostu jakieś o czymś chciałeś zapomnieć? Jak to bardziej było? To po prostu chwila towarzystwa Jest i... to bardziej ucieczka z chaty. Aha, w ten sposób. Bardziej ucieczka z chaty, nie? Bardziej ucieczka z chaty, a wiadomo, że w towarzystwie, nie wiem, 10 kurwa chłopaków, co możesz robić, nie? Co tak? Mając podyszkę zrzutka i flaszka, nie? No bo nie było telefonów, nie było jakichś tam, nie wiem, możliwości, nie, były możliwości pójścia do klubu, ale nie wiem, ja na przykład chciałem iść na boks, to mi mama mówiła, będziesz ja kupił łeb, kurwa, nie? Wiesz, nie miałem wsparcia od rodziców, od ojca miałem inaczej. Od ojca miałem na tyle wsparcia i idź, kurwa, nie? Na tyle wsparcia, ale nie wziął mnie za rękę, chodź zobaczyć jak to wygląda w klubie, kurwa, czy spodoba ci się, No tak tak. powinno być, nie? A mama moja z kolei była przeciwna, a kuzynowie na przykład moi boksowali, mi się bardzo podobało, mam ten jakiś tam talent, ale już chyba zmarnowany, bo już wiek, kurwa, w Norwegii jest od że nie ma za bardzo gdzie pójść. A picie, wracając do to pytania, to była ucieczka. Ucieczka z chaty, ucieczka od jakichś tam... Nie miałem problemów. Moja mama robiła wszystko dla mnie, No żeby tak. miał kurwa jak najlepiej, nie? To ja sobie sam szukałem Bardziej problemów. żyłeś pod kloszem, jak mi się wydaje. No, ja miałem, wiesz, całe życie pokój z mamą, z siostrą, bo się stary nie chciał podzielić jakby swoim pokojem, żeby zrobić dla dzieciaków tam jakiś osobny. Moja mama była wiecznie w szkole, a jak była, nie wiem, jakiś tam pedagog, tam, nie wiem, odjebaliśmy coś, nie wiem, z plujki napluliśmy na kogoś, czy Rozumiem. zdepnęliśmy kanapkę jakiemuś ziomkowi z klasy, czy nie wiem, kogoś z kim się pobił. Nie no, na Cypr, to mówię ci, na Cypr wyjechałem, miałem 18 lat, z grubym, jeszcze jedna koleżanka, ona nas zostawiła tam po 2 tygodniach, po tygodniu nawet, bo ona mówiła po angielsku, my nic, ona znalazła sobie robotę, kurwa, nas zostawiła, my się szwendaliśmy od miasta do miasta, kradliśmy, wiesz, jakieś plecaki z balkonów, żeby mieć co zjeść, nie? Rozumiem. Poznaliśmy też Polaka, bo się nauczyliśmy 2 słów, do you have a cigarette, Coca-Cola, Marlboro. Naprawdę nie wiedzieliśmy żadnego słowa po angielsku. My nam też odradzali ten wyjazd, nie? Tam byliśmy w biurze podróży, mówię, kurwa, jest sezon, nie znacie języka, nie jedźcie, nie znajdziecie robota. My co? My... Jak to nie? No patrz, nie? Przytrzymaj piwo. No i wiesz, gdzieś tam, wiesz, nie, na plaży spanie, chlanie na przykład, tam było wino tańsze niż woda, nie? Ale skąd w ogóle Cypr? Przecież to jest daleko od Polski. Nie mogłeś, nie To wiem, była pierwsza- Niemcy albo coś. Nie, wiesz co, to była pierwsza destynacja, gdzie się otwierali na uchodźców, nie? Też na Aha. uchodźców, na imigrantów. Okej, w ten na sposób. tych, co mogli przyjechać do roboty, nie? Niemcy były, ale to chyba nie wyjeżdżałeś na dowód jeszcze wtedy. Znaczy może i na dowód już też się dało, ale ja Niemców nie lubiałem. No tak. Nie, niemiecki język dla mnie działa jak kurwa, nie wiem, płachta na byka. Mhm. Tak się błąkaliśmy miesiąc czasu, tam wiesz, pierwsze doświadczenia z bezdomnością. No bo nie można powiedzieć, żebyśmy tam domni, kurwa, wiesz, po tygodniu, tam udało nam się przez moją siostrę zorganizować na tydzień czasu mieć lokum. Tam mój koleżanek i mojej siostry właśnie po tygodniu, no tego już zaczęło bezdomność, nie? Na plaży, ja dorwałem robotę, no to mówię, nie umiałem języka, no to mnie wyjechali na hajs. Mhm. Później pracowałem w hotelu, bo gruby pracował tylko tydzień czasu na budowach takich domków jednorodzinnych, wiesz, dźwigali kurwa te pręty, te mocowania i tak dalej, no to miał bułkę jedną na przykład na cały dzień, nie? To przy taki wiesz, ujebano ty rdzyk i mówi, Nie, kurde. a nawet śniadania nie zjadłem, bo to ja otworzył sobie bułkę, wiesz, uradowany w chuj, że coś zje w końcu tam po 17 godzinach, a w worku całe mrówki, nie? O kurde, no to... Były takie przygody naprawdę to było, mogę powiedzieć, otarliśmy się bezdomność, otarliśmy się kurwa o brak jakiejkolwiek pomocy z jakiegokolwiek miejsca, nie? Bo Czułeś, nie było, że już nie dno było, jest. nie było tam żadnego takiego, wiesz, chodźcie tu do Czerwonego Krzyża, kurwa wrócicie, nie? Czerwony Krzyż mi pomógł, jak wyjechałem do Holandii i mnie Polak kurwa okradł ze wszystkiego, nie? Mnie zostawił na rondzie, kurwa, nie? Bez niczego. Poszedłem mu kupić fajki, nie? Kupiłem mu fajki, najpierw kupiłem mu kurwa tytoń i stwierdziłem, jak se skręci i kupiłem mu normalne fajki. Jeszcze wyszedłem ze sklepu, patrzę, typa z moimi torbami nie ma, nie? Ja. Wiesz, i nie byłem najebany, nie byłem nic, tylko byłem po 15 godzinach kurwa, wiesz, podróży z nadzieją, bo mi powiedział, tam jest twój pokój, zobacz, tam świeci światło, przygotowują, już miałem nadzieję, wiesz, na ciepłą herbatkę, kurwa, się położyć. A on mnie zapytał, dołożysz mi 2 euro? No będę dołożyć 2 euro, kurwa, bo tam jest sklep, kupisz mi? Nie pomyślałem, kurwa, nie? I zostawiłem, wiesz, wszystko, dużą torbę, w chuj miałem ciężką torbę,
ze wszystkim, jeszcze matka mi wzięła, pamiętam, laptopa na raty, kurwa, starego, nie? Do którego tam pewnie spłacała jeszcze przez ileś tam lat, kurwa. No i co, poszedłem do sklepu, wychodzę do sklepu, gościa nie ma, nie? Z tą wielką torbą, z takim jeszcze miałem na tydzień czasu zakupy zrobione i stanąłem na tym rondzie, wiesz, godzina, kurwa, 1,5 godziny mija, myślałem, że wiesz, poszedł, zaniósł mi torby, miły i zaraz wróci, nie? No nie wrócił. I wiesz, po tych 2 godzinach do mnie doszło, także chyba mnie wyjebał. Chyba na pewno. No tak. No wiesz, stoję, zawołałem psy na tym rondzie, kurwa, zawieźli mnie tam do bezdomnych. No to poznałem tam takiego Polaka też, czekał na ludzi z Czerwonego Krzyża, na drugi dzień przyszli ludzie z Czerwonego Krzyża, dostałem pytanie, wracasz do chaty dzisiaj, jutro, kupujemy ci bilet, albo nie to, że wyjechać stąd, nie w ten sposób, możesz zostać ile chcesz, my ci pomożemy, możesz tutaj sobie spać. Ale masz taką możliwość po prostu. Tak, oni mi, mogłem spać, ale byłem już tak wkurwiony, tak zdezorientowany, tak zniesmaczony tym całym wyjazdem, stwierdziłem, no i tak go pewnie nie złapiemy. Jadę, kupili mi tam, wiesz, mówię, te bilety, kupili mi jakieś tam żarcie na paręnaście godzin podróży. Matka mnie zobaczyła w drzwiach, się rozpłakała, nie? Miałeś jakieś symptomy od ciała fizyczne, że już przeginasz? Wiesz co, miałem symptomy takie, że przeginam. Miałem, ale to takie bardziej chwilowe. Nie takie, że jakie to długo trwały, że nie wiem, wątroby na czy coś, to nie. To bardziej takie, nie wiem, w manieczkach prawie zapaść dostałem od tablet, bo mi się włączyły stroboskopy, to mi tak głowa zaczęła chodzić i wiesz, prawie się wyjebałem, gdyby nie wyłączyli, nie chwycił mi się barierem. Nie wiem, czy ten DJ, czy tam ktoś nawet z tych do góry, co puszczają, to nie widział, czy coś się ze mną nie dzieje, bo to było już 7 rano, nie? O kurde. Już po baletach praktycznie tam był taki, no Westbam był do 8 rano, balety były, nie? Już wiesz, pusty parkiet, tam sobie chodzę, patrzę sobie, wiesz, na sufie, bo tam były takie kurwa wiązki światła leciały i nagle pierdolił stroboskop, znaczy ten gość od świat pierdolił, wiesz, stroboskopy, nie? To mi głowa tak zaczęła latać i wiesz, nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Zaczęło mi się, wiesz, kręcić w głowie i wyłączyli to. Ja się, wiesz, chwyciłem barierek, mówię, o kurwa, już jest coś nie tak, jeszcze z 10 sekund bym leżał na ziemi, się kurwa cząs, nie? Na bank. No to miałem i miałem zwidy na przykład, to mnie taka myszka kurwa wielka z takim wielkim kluczem nakręcanym kurwa biegała, nie? No kurde. No, tak I to już wiedziałeś, o co chodzi? Już widziałem, no, ale żeby mieć jakieś tam, nie wiem, no nie mówię o tym, że ta wiesz, straczka czy zlanie się w gacie kurwa, nie? No to takie symptomy miałem. No i oczywiście pewnie też duże konsekwencje psychiczne na głowie, nie? To też. No to już jest druga bajka, bo te konsekwencje najczęściej nie wtedy, kiedy jesteś pijany, tylko te konsekwencje się pojawiają wtedy, kiedy trzeźwiejesz, nie? No tak. I najczęściej się dowiadujesz, że odjebałeś jakiś numer kurwa i nie wiem, nie masz roboty już, albo nie wiem, komuś się okazało, tak jak byłem tu już w Norwegii, przecież miałem sprawę w sądzie. Ale co powoduje, że alkoholik nie ma umiaru w piciu? No, nie wiem. Tak jakbyś to miał komuś opowiedzieć takiemu, no chociażby naszym widzom. Dlaczego nie ma umiaru? No bo gdzie jest umiar? Przy którym piwie jest umiar, nie? Bo to teraz zależy, bo możesz sobie, nie wiem, zaplanować, że sobie oglądasz mecz, wypijesz 4 piwka i nie tykasz więcej, albo możesz mieć wyjście na miasto i nie wiesz ile wypijesz. No tak. Nie wiesz ile wypijesz, nie? Możesz wypić sobie 4 piwka i iść do chaty, tak, nie wiem, robisz to sobie w domu, czy tam ktoś sobie robi w domu, czy nie wiem, ktoś sobie tam chce tak robić. Ale dla mnie na przykład wyjście na miasto i nie najebać się to było bez sensu wyjście na miasto, nie? I potem Jak na przykład. wychodzę na miasto wypić, to idę się nakurwić. To nie idę wypić 2 piw, nie? No tak. Bo 2 piwa to sobie mogę wypić, a wiesz, raz, 2 po robocie i do chaty. A tak, no to u mnie nie było sensu. A jeśli mówimy o drugim, trzecim, nie wiem, 5 dniu, tygodniu, nie miałem ciągu, tak, jeśli miałeś oczywiście. nie miałem tak, żeby chlać tygodniami, miałem tak, że miałem, nie wiem, na przykład parę dni. Parę dni miałem, to się nauczyłem właśnie od grubego, on zawsze mówi, pamiętasz, że miał przy łóżku, kurwa, zamknięty 2 piwka, że na kaca za musisz pierdolać. No i tak mnie nauczył. Takiego klina po prostu. Takiego klina, tak naprawdę to z nim się nauczyłem aż tak pić, nie? No tam wiesz, on był w Irlandii, no to przyjeżdżał, no to zawsze knockout, traciłem roboty przez to też, bo nie poszedłem na przykład, nie? Takie właśnie dużo z nim mobów, on od kiedy mnie chleje, on jest chyba 5 lat dłużej w Norwegii jak ja i nie pije w ogóle. Nie pije w ogóle, nie? Jak gdybyś tak miał postawić się w roli tych alkoholików innych, którzy piją, powiedzmy, mają ciąg tygodni już po miesiącu. Z nudów chyba chleją. Z nudów i po to, żeby się lepiej poczuć, kurwa, dopóki się nie posra przy pierwszym lepszym próbie pierdnięcia, kurwa, to nie zrozumie, nie?
No to nawet też nie jest to pewnie przyjemne, że po prostu możesz tego nawet nie pamiętać, tak jak mówisz No sobie nie pierniesz. ogarniesz tego, bo to jest tak, no chlejesz dzisiaj, dobra, masz coś na jutro, zależy jakie masz finanse, kurwa. Jak masz finanse, które ci się nie kończą i wiesz, że nie wiem, co drugi dzień sobie możesz iść dokupić, to nie wiem, 2 litry wódki, czy litra wódki, czy nie wiem, ten 6-opak piwak, no to sobie pójdziesz i kupisz. A jak już masz ujebane finanse, no to dociera do ciebie to wtedy, jak trzeźwiejesz, nie? Że masz ostatnich 5 zł, masz wybór, albo coś zeżresz, kurwa, bo nie jadłeś 3 dni. A czujesz głód wtedy? Fuj, Czujesz. Czujesz. Jak nie żresz 3 dni, no to czujesz, nie? No nie wiem, wiesz, bo ja akurat tego nigdy takiego nie mam doświadczenia, tylko po prostu mnie to nie. ciekawi, że jak idziesz już jakiś tam, tak jak ty, 2 albo 3 dni, No to czujesz walę na końcu, nie? Właśnie na ostatni dzień, jak pierwsze 2 Jak dni już bardziej masz taką trzeźwiejesz. euforię, wiesz, bo zazwyczaj jak chlejesz, to coś sobie, wiesz, do tego się przypierdolisz, bo tu sobie znajdziesz jakiegoś, wiesz, towarzysza, coś, nie wiem, zaproponuje coś, albo wpadniesz na pomysł, o, jakąś tablety sobie przyjebiemy, albo jakiegoś koksiku sobie zajebie. I wiesz, i nie myślisz o tym, że wypłata ci się już kończy tam w pierwszym tygodniu jakby po wypłacie. No i dopiero zaczynasz kminić, jak już nie możesz wypłacić pieniędzy z bankomatu, nie? No. Albo ci pokazuje, że masz kurwa zero, a ty jesteś, wiesz, na takim rauszu, że masz wybór. Albo wytrzeźwiejesz, ogarniesz dupę na tą chwilę i nie wiem, jutro pójdziesz do tej roboty, czy nie wiem, czy do domu zjesz coś, ogarniesz się. To nie każdy też pracuje, niektórzy mają taką, wiesz, sytuację w chacie, że może sobie, wiesz, bierze sobie karbonki i sobie wychodzi, nie? Inaczej mają ci, co muszą pracować i chodzą na kasy do roboty, nie? no tak. A tak się też pewnie u ciebie zdarza. No pewnie, no praktyka to się zdarzało tak, że o 3 kończyłem balety, o 4 kończyłem balety, o 5 kończyłem balety, na 8 na praktyki, nie? Ale na praktykach wiesz co było, nie? No tak, to Praktyka już jest głowa trochę bolała, to co kurwa, innego, no. to klin zawsze tam było uratowany przez kierowniczkę, nie? A później też ci już w innych pracach też się pewnie to zdarzało, nie? Czy już nie? Czy już miałeś już ale jeśli chodzi o to, że jeśli piłeś, to po prostu masz też stop, tutaj już do pracy idę? Znaczy nie, ja nie miałem tak. Ja zapominałem po prostu pójść do roboty, jak byłem najebany. Ale nie miałem tak, że pić w robocie. Znaczy na praktykach, no mówię, to się zdarzało, no bo tam, tak. tam nas zmuszali do tego, Zresztą kurwa. bardziej mi też chodzi twoje życie dorosłe. Nie piłem, raz mi się zdarzyło w Norwegii się najebać w pracy, raz. Ale to było po Sylwestrze, jak to sobie tak wymyknąłem teraz pod kontroli, kurwa, i to sobie wychodziłem na tył i sobie brałem piwko, w końcu wyjebałem ich 12, kurwa, już byłem taki, wiesz. O kurde. Ale na szczęście bez konsekwencji, bez jakichś tam... Później byłem w Sirdal, no to przez to, że tam ściągnąłem kumpla też tutaj, on z kolei przyjechał ze swoimi jakimiś tam problemami, dziewczyną z Anglii, kurwa, miał mi pomóc, a bardziej mi zaszkodził. No tak. I też była system pracy taki, że wiesz, poniedziałek, czwartek brak roboty, piątek, sobota, niedziela zapierd... No to od poniedziałku do czwartku chlejesz, od piątku do niedzieli trzeźwiejesz. Ta robota też nie jest zrobiona tak, jak powinna być, no i mówię, tam Oczywiście. wymknęłaś to wszystko też spod kontroli, no i straciłem robotę po prostu, nie? On tam zrezygnował sam na siebie wypowiedzenie, a mnie dyrektor wyjebał, mówi, że no nie może tak być, nie? Nie może tak być. No i ja w sumie też się poddałem wtedy na tamtą chwilę z Norwegią i tak dalej i wyjechałem do Anglii znowu. No i A tak, kiedy właśnie to tak powstało, że zauważyłeś, że już jest źle, jeśli chodzi o alkoholizm No. i postanowiłeś coś z tym zrobić? Był taki właśnie przełom, że powiedziałeś, nie wiem, dość albo jakąś terapię? było. Na terapię nigdy nie pójdę. Bo jestem na tyle silny, że sobie sam mogę poradzić, ewentualnie mogę pójść do jakiegoś psychologa, żeby pogadać. To było, jak już dałem dupy po raz enty, za przeproszenie, nie dupy tak fizycznie, tylko... Ja wiem o co chodzi, tak, tylko tak, każdy. takie dałem dupy, wiesz, znowu najebałem się, ja mówię, że się nie najebie, to jak już wróciłem z Anglii do Norwegii, dostałem robotę w Radisonie, no i tam też postawiłem alkohol, zrobiliśmy sobie, to już miałem nie pić, nie? Ja ogólnie w Norwegii przez te 9 lat miałem nie pić w ogóle, a zdarzyło mi się, no te pierwsze 3 lata, co byłem w Lillestrøm, to zdarzyło mi się tam 3-4 razy, tam poznałem w tych pierwszych 3 lata dziewczynę, której się przyznałem, że jestem alkoholikiem i nie będę pił, ale jaram. Czy to jej nie przeszkadza? Ona mówi, no dobra, spoko, a pewnego razu sama zaproponowała, może by się spróbowali się najebać. No to Okej, ja to mówię, tak słabo, nie? ja mówię, to na twoją odpowiedzialność, no i faktycznie wyszło kurwa krzywo, także zdemolowałem mieszkanie. Powiedzmy w te 9 lat się najebałem, niech będzie 10 razy. To było Sirdal? Nie, to nie było Sirdal, to było Trysil, Radisson Blu, no to tam straciłem robotę. No to już straciłem robotę 22 grudnia. To już przed świętami, no. Nie przeszedłeś kurwa nara, nie? Masz 2 dni na spakowanie się, to wiocha w chuj, bez auta, bez jakiegokolwiek możliwości poruszania się. 2 dni do świąt, to mi pomysł kto, nie? No to i tak, kurwa, no to mama mi pomogła, nie? No bo zawsze mi mama mi pomagała, zawsze jej obiecywałem, że to ostatni raz, że nigdy kurwa się nie najebie. I to był taki moment przełomowy, gdzie sam zauważyłem, że jest problem. Że sam to ja zawsze mówiłem, nie ma problemu, dobra, raz na miesiąc się najebie, to nie problem, nie? No a jednak to jest ten problem, nie?
To jest ten problem, bo mówię, to nie jest najebanie się na raz, tylko to jest najebanie się ze skutkiem takim, że miałem kurwa sprawę w sądzie, że dostałem wyrok pół roku na 2 lata. No ale tak jak załóżmy, są też, wróćmy do tych myśli pod wpływem, ale załóżmy, budzisz się rano, widzisz, to jak wcześniej powiedziałeś, czy to pokój pełny fekaliach, czy cokolwiek innego. Tak nie? Ale zjebany na takie, tak. wiesz, szklanki, butelki mogły być tam coś porozlewane, ale nie było narzegane, nie było nastrzelone. Jakie były twoje myśli wtedy? O kurwa. Takie na pewno takie bardzo, bardzo polskie, no kurwa. O kurwa, nie? Co to się znowu odjebało, nie? I myślenie, nie? I myślenie, patrzę na jedną, tu na dupę swoją, no nie mam miny zadowolonej, nie? Czyli na pewno nie było kolorowo, nie? Patrzę, tam coś rozjebane, no to coś się znowu odjebało, no i teraz kwestia, czy chcesz to wiedzieć? Czy lepiej nie wiedzieć, nie? No i mówię, no nieraz masz takie sytuacje, że no musisz wiedzieć, no bo nie wiem, czy pokłóciłeś z No dupą. widzisz, że już jest coś ewidentnie nie tak, nie? Jak wiesz, z chłopakami to jeszcze pobiedy, bo ktoś się najebał, ktoś się pobił, kurwa, no to wiesz, to pewnie od słowa do słowa, ktoś ten powiedzmy powiedział za mocno, ktoś sobie coś chciał udowodnić, nie? Ale z dupą to już jest troszkę inaczej, bo jak to jest jedna osobowość najebana i ciśniesz, kurwa, no to już wiadomo, że to nie jest fajne, nie? Bo nie jest to jej wina, czy nie wiem, rodziców wina, czy nie jest niczyja wina, że ty się najebałeś i masz, kurwa, problem, nie? Oczywiście. Jeżeli coś tam się nie podoba w niej, no to przegadajcie to trzeźwo, a nie, wiesz, wyżygujesz temat na najebaniu, nie? To tak. Ja miałem to, dochodziło do mnie to x lat. Czyli taki bardziej moralniak był, nie? Bardziej moralniaka. U mnie to wychodziło bardziej z moralniaka, jak już wiesz, miałem 3 dni takie się źle czułem, no to już taki moralniak dochodził, nie? Taki moralniak znowu, kurwa, no przecież tam w tym Trisil, jak w Trisil, no w Trisil jak straciłem robotę, no to wiesz, teraz wynajmij coś, musiałem znaleźć jakieś w ogóle cokolwiek, żeby się wynająć, No tak. pieniędzy, kurwa, bo tą wypłatę tam rozkurwiłem na chlanie całe, bo No dokładnie. wszystko, znaczy nie wszystko, no ale nie miałem tam 15 000 powiedzmy na wynająć chytki, kurwa, na tam parę dni, Rozumiem, nie? no. No i moja mama musiała to wszystko, wiesz, znaczy nie musiała, no pokrywała to wszystko, pomagała mi, pożyczała pieniądze, nie? Że ja jestem w Norwegii, ja jej powinienem pomagać, kurwa, a nie ona mi z Polski, nie? To co, idziemy gdzieś się przejść? Możemy się przejść, bo się Dobra. trochę zimno, nie? No. Jak wyglądało jeszcze, powiedz mi, u Ciebie takie, oczywiście w cudzysłowie, alkoholowe dno? Alkoholowe dno dosięgało mnie parę razy i dosięgało z największym takim kopnięciem w klatę i z buta i od razu wjeżdża, bo to nie ma, nikt się z tobą nie pierdoli. No tak. A miałem, tak jak ci wspominałem, miałem parę razy parę gleb zaliczyłem. Parę gleb zaliczyłem. Na moje szczęście zawsze miałem, moje szczęście i zawsze miałem mamę koło siebie. Mimo tego, że nie wiem, byłem za granicą, to zawsze jest. Ja mam kontakt ze swoją mamą, kurwa, co niedzielę mamy dzwoniony telefon. Co niedzielę, To jest, x lat, nie? dużym Twoim wsparciem, no nie ma co mówić. I zawsze ta niedziela była, czy wiadomo, że miałem takie niedziele, że nie odbierałem telefonu. Ale jak ja nie odbierałem telefonu, to już wiedziała, Ona wiedziała, o co chodzi, tak, no. Czyli już poszedłem w melanż i to no zawsze miałem takie, no zawsze wychodziłem z jakąś tam obronną ręką, nie? Że nie miałem takiej sytuacji, że nie wiem, zostałem faktycznie, nie wiem, 2-3 dni kurwa na dworze bez, nie wiem, możliwości wypicia herbaty, nie? Zawsze miałem to, wiedziałem, że zadzwonię, mama jest kurwa tak i tak. Wsparcie jest jakieś tam, tak. Mama jest tak i tak, no ale mówię, to już mija 20 lat. No i takie wykorzystywanie tej jakby jej dobroci i tego, czy ma synek dobrze, czy ma niedobrze, no to już nie jest kurwa w porządku, nie? Nie. I to do mnie doszło już tam po czasie, jak zacząłem się użalać nad sobą, że ten czas stracony między nami, bo już po takim czasie za granicą to wiadomo, że relacje rodzinne się spierdolą i na tyle mocno, no, że ono nie ma wpływu na to, jak co robię, na kontrolowanie mnie i wiem, że ściemnianie jej w żaden sposób mi to nic nie da, tylko sobie to upierdolę, a nie chcę już jej jakby zaufania naciągać, jej Na co pieniędzy, byłeś, to już wolałbym chyba umrzeć, niż naciągać ją kolejny raz, Wiesz, nie? to też przypuszczam, że Twoja mama też ma swoje lata i też to jest, każdy taki, można powiedzieć, wstrząs, to też na nią oddziaływuje, nie? Wiesz co, miałem jakąś taką szczerą rozmowę z nią, miałem 3 takie szczere rozmowy, to już pierwszą miałem jak jeździłem właśnie do tych manieczek, to tak ona się czaiła się na rozmowę taką o dragach, się czaiła, chyba z 1,5 roku się czaiła, żeby on do mnie zagadać, czy brałem kiedyś, czy nie brałem, a czaiła się o to nie o tym, żeby się dowiedzieć, czy ja brałem, czy nie brałem, tylko w robocie ona miała takiego chłopaka, w sensie współpracownika, na którego wołała synek. I ten gość się przypalał.
I on kiedyś jej dał tam pół grama palenia i ona to nosiła cały czas przy sobie w torebce. 1,5 roku, kurwa, chłopie. I ona nie wiedziała, jak do mnie... Taki przypał, nie? To raz, a dwa, że ona, wiesz, nie wiedziała, jak do mnie zagadać o to, nie? Wiesz, coś, kurwa, za to kobieta się 1,5 roku nastawiała do tego, że z swoim synem porozmawiać, kurwa, drać, nie? No wiesz, też niełatwy temat, podejrzewam. Oczywiście. A drugi raz, no to miałem, jak już byłem w Polsce, to pamiętam, że przyjechałem też jak taki idiotak, przyjechałem na święta Bożego Narodzenia, kupiłem prezent oczywiście dla mamy i tak dalej, ale przyjechałem najebany, chłopie. Przyjechałem najebany, 2 dni chyba przed świętami, nie? Przyjechałem najebany, to zaraz w tango, kurwa, z ziomeczkiem tam z osiedla, wiesz, tu się czegoś naśpać, tu się nachlać, święta już takie nie za fajne, Tak, nie? tak. No i no moje ja wiedziałem, miałem zawsze w podświadomości to, że mój jakby tam kolejny kurwa upadek, to i tak wiem, że dostanę jakąś tam pomocną rękę, mimo tego, że miałem zagwarantowane zawsze to, że nigdy ci więcej nie pomogę, nie? Tak, to już było- nie będziesz moim synem, Mniej, mniej to bolało po prostu też, nie? to już, a matka mi się przyznała po tej, wracając do tego jeszcze, do tego, co ona mi się przyznała, znaczy nie ty, co się przyznała, ale mówiłaś, tak zacząłem już pić, już miałem tam, bo ja miałem, wiesz, od dzieciaka jakieś tam problemy z policją, bo nie wiem, rzuciliśmy czymś samochód, kurwa, na policję, nie? Coś się rozjebało w szkole, to policja, nie? Z kimś tam się pobiłem, też policja, nie? Czy tam jakąś tam kontrolę ze szkoły, policja, no i ona zawsze jak ja wychodziłem gdzieś, no to ona już miała to, że jak wiedziała, że na balety, to Może wiesz, być nie różnie. mogła spać, już nie mogła spać. Tak. Na przykład odpierdalałem coś, to jej się śniła, bo jej na szczęście się śniły jakieś tam koszmary i na przykład jej siostra, która zmarła wcześniej tam za mało lata i do niej przychodziła i ją uprzedzała. Albo babcia jej się śniła, no to wiedziała, że ja coś odpierdolę, albo stary przyjdzie najebany i zrobi awanturę w chacie, nie? Masakra. On takie coś miała, nie? To ja sobie już wyobrażam, co ona, wiesz, musiała przechodzić No na przez pewno. jakieś moje, kurwa, wiesz, głupie wyjście, ja to miałem w dupie. Bo nieraz było też tak, że ja się najebałem z chłopakami na osiedlu, ona przychodziła i widziała mnie, wiesz, z flaszką, a nie, miałem iść w robocie miałem być, nie? A na przykład sobie nie poszedłem do roboty, No tak. nie? To dało też na pewno ją to dużo nerwów kosztowało. Byłem na pewno ją kosztowało więcej niż mnie, nie? No tak. Jak sądzisz, dlaczego ktoś wraca po wszywce do alkoholu? Po wszywce. Tak. Znam jedną osobę, co miała wszywkę. Wszywka to jest jedno wielkie gówno i niepotrzebne. Bo po pierwsze to tak samo jakbyś sobie powiedział, że nie pije, to tak samo sobie robisz wszywkę. Bo jak masz wszywkę, to i tak się może najebać, nie? To jest tak samo jak... A to już jest większy. Ja w to nie wierzę, nie? Ja w to nie wierzę, nie? O, może tylko chwilowe będzie. Nie, co ty? Akurat się już lunch skończył pewnie, nie? Bo tutaj tak nie. No tak nie pójdzie, no bo... Nie pójdzie, no. No cóż, siła wyższa, panie. No niestety, pan koparkowy miał troszeczkę inne zdanie niż my i nie zgodził się na nagrywanie odcinka w jego obecności, także no niestety musimy przerwać, ale oczywiście nie przejmujcie się tym, bo już w przyszłym tygodniu będzie kontynuacja tego filmu. Napisz w komentarzu, jak Ci się podobał ten materiał i mam nadzieję, że ilość wulgaryzmów w tym filmie Tobie aż tak bardzo nie przeszkadzało. Dobrze, kończymy ten materiał. Wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!